Czy czuję się bezpiecznie w UK? Taki dostałem ostatnio komentarz pod jednym z moich filmów na YouTubie, więc pomyślałem, że nagram sobie taki krótki vlog na ten temat. A więc odpowiedź wcale nie jest taka łatwa i prosta, bo przede wszystkim wszystko zależy od tego, w jakim mieście się mieszka, w jakim kraju tutaj w UK, na jakiej dzielnicy. A przez to, że ja mieszkam na takiej spokojnej w miarę dzielnicy, będę mówił po prostu, jak to wygląda tylko z mojej perspektywy. Więc ja ogólnie czuję się tutaj w miarę bezpiecznie. Nie mam jakichś obaw wchodząc sobie tutaj wieczorami na spacery, czy idąc gdzieś do sklepu, czy wieczorem gdzieś chodząc po mieście, bo wiadomo, że im większe miasto, tym więcej problemów, a jako że Swansea ma tam około 200 000 mieszkańców, nie jest jakimś wielomilionowym miastem. No i przede wszystkim ogólnie mi się wydaje, że Walia jest o wiele spokojniejsza i bezpieczniejsza niż Anglia. No i oczywiście te duże miasta, bo sam nieraz jak oglądam, co się dzieje, Molly, hop, no hop, brawo. Sam nieraz jak oglądam te, wiadomo, TikToki, czy na YouTubie, czy w telewizji, w jakichś wiadomościach, co się dzieje w jakimś Londynie, Birmingham, Manchesterze i tak dalej, to nieraz samemu aż mi się jeżą włosy na ręku i na głowie. Ale Walia, muszę przyznać, że jest spokojniejsza. Nie wiem, czy to zależy od tego, nie wiem w sumie od czego zależy, że nie ma aż tyle tutaj tych przybyszy. Wiadomo, też jest ich tutaj całkiem sporo, ale nie ma, mi się wydaje, takiej ilości jak w UK. Więc ja tutaj nie mam, wiadomo też, że trzeba mieć oczy dookoła głowy, to przede wszystkim, bo nie jest nigdzie aż tak bezpiecznie, bo czasy są jakie są. Teraz w tych czasach tak naprawdę nawet u siebie w domu nie możesz czuć się za bardzo bezpieczny, bo wszystkiego można się spodziewać naprawdę w tych czasach. Ale na przykład tak jak teraz, no teraz jest godzina 6 rano, zaraz jadę do Cardiff, więc nie ma tutaj za dużo ludzi. Ale mi się wydaje, że nawet o 6 rano, jakbym szedł gdzieś w Londynie, nie wiem, może jakiś Manchester, też pewnie zależy od dzielnic, ale mi się wydaje na 90% nie pochodziłbym sobie tak z telefonem w ręku. Więc ja ogólnie tak tutaj w Swansea i w Walii nie odczuwam tego. Też jeśli chodzi o internet, nie widzę, a przez to, że wiecie, jak oglądasz takie rzeczy, tym częściej ci algorytm podsuwa takie filmiki, więc ja naprawdę widzę mnóstwo takich różnych wydarzeń, tylko że właśnie z angielskich miast przede wszystkim, ewentualnie tam jakaś Irlandia i tak dalej. Sami też ostatnio może widzieliście wszędzie, no i w telewizji, w wiadomościach i cały internet i w ogóle. Ale szczerze mówiąc, jeśli chodzi o Walię, bardzo rzadko widzę w ogóle jakieś takie występki z tutejszych rejonów, czytaj Cardiff, Swansea, ewentualnie, no nie wiem, no wiadomo, że wszędzie i zawsze tam coś się stanie, taki jakiś wyjątek czy coś, ale to nieważne, czy tak naprawdę, czy ty będziesz na Wyspach Brytyjskich, czy w Hiszpanii, w Niemczech, czy w Polsce, w większym mieście, czy nawet na wsi, bo idąc nawet na wsi, zawsze możesz być w złym miejscu, w złym czasie, spotkać jakiegoś, nie wiem, świra, wariata i wyskoczy ci, kurczę, nie wiem, z widłami w kapeluszu ze stodoły i cię zaatakuje, więc to jest tak naprawdę nieważne, gdzie się znajdujesz, zawsze musisz mieć oczy dookoła głowy. Ale tak jak mówiłem, ja tutaj w Swansea, w Walii nie czuję w ogóle takich obaw. Wiadomo, że na centrum jak wyjdziesz, jest więcej takich osobników. Nie ma przede wszystkim, tak jak zauważyłem, jak widzę na tych właśnie filmikach na YouTubie czy na TikToku, że jeżdżą tymi skuterami w kominiarkach, jakieś wyrywania telefonów, jakieś, nie wiem, przecinanie łańcuchów, jak kradną rowery albo motory w biały dzień, normalnie w centrum miasta. Tego tutaj nie widać. Mi się wydaje, że nie wiem w sumie, czy to zależy właśnie od wielkości miasta, a że Swansea, Cardiff nie są jakimiś olbrzymimi miastami wielomilionowymi, może przez to tak tutaj nie ma takich rzeczy, no bo prawo wszędzie jest takie samo. Dobra, kamerka ustawiona. Jako że jestem przy domku, usiądziemy sobie chwilę na ławeczce
I dokończę. Mogę zacząć od tego, albo kontynuować, że ja mieszkając w Swansea w Walii, to jak już mówiłem na pewno, czuję się tutaj w miarę okej, nie? Wiadomo, że jak się pójdzie nie wiem, w centrum miasta, czy w centrum miasta, to jest więcej takich osób, że tak powiem, kolorowych, ale nie tylko tacy są źli i nie tylko to, co złe robią oni, bo widać, tak jak ja mam na przykład na Facebooku polubione strony tutaj, tak jak Swansea Online i tak dalej i wszystko, co takie złe, no to tutaj wyskakuje na Facebooku, pokazują ich zdjęcia, opisują, co zrobili i tak dalej. I muszę Wam powiedzieć, że tak naprawdę nieważne, czy to Brytyjczycy, czy Europejczycy, znaczy Europejczycy z krajów takich jak, nie wiem, Polska lub takie sąsiednie, czy właśnie ludzie, którzy tutaj przybyli legalnie lub nielegalnie, to jest nieważne, bo to naprawdę wszyscy robią takie rzeczy, więc na wszystkich musisz uważać, ale na pewno miałbym, tak mi się wydaje, że miałbym inne zdanie, jeśli mieszkałbym gdzieś w Anglii, w większym mieście właśnie, tak jak wymieniałem wcześniej, Londyn, Manchester, Birmingham. To są pierwsze takie miasta, które mi nachodzą na myśl, bo tak naprawdę najwięcej z tych miast widzę takich filmików. Niektóre są naprawdę albo przerażające, albo często gęsto w ogóle zastanawia mnie, tak jak na przykład, nie wiem, kradną te rowery, bo to, że wchodzą do sklepów i wychodzą, sam nawet 2 dni temu, czy wczoraj, 2 dni temu byłem w centrum na zakupach i widziałem, kurczę, coś mi weszło do oka i widziałem, jak chłopak przed z dziewczyną, tutaj Walijczycy, dobiję mu dokładnie, weszli, ja już widziałem po nich, że to nie są osoby, które wchodzą na zakupy, tylko wejdą i za chwilę wyjdą. Nie minęły dosłownie 2 minuty, może koło minuty, obydwoje wyszli z całymi takimi wielkimi torbami zakupów i bramki piszczały, nawet nie, i tak się spojrzałem tylko jeszcze na tych ludzi na kasach. Ochroniarza nie było, nawet nie wiem, czy tam w ogóle ochrona jest. Nawet nikt nie zareagował. Więc takie coś mnie nie dziwi, ale jak na przykład na tych filmikach widać, nie wiem, właśnie kradną te rowery czy motory, biały dzień, pełno ludzi, mają te szlifierki albo takie rzeczy do przecinania łańcuchów i w ogóle zupełnie nikt nie reaguje. I mi się wydaje, że jakbym mieszkał w takim większym mieście, albo też ewentualnie może jakbym mieszkał na innej dzielnicy, co prawda tutaj w Swansea są też takie dzielnice różne, bardziej bezpieczne, mniej bezpieczne, ale nie ma, mi się wydaje, aż tak jak właśnie w niektórych brytyjskich miastach, gdzie możliwe, że nawet policja nieraz się boi przyjeżdżać, bo to, że ludzie boją się tam chodzić, bo są przejęte przez gangi, nie wiem, czy mogę tak to określić, albo przez tych youngsterów, czyli małolatów. Ogólnie mnie rozwala, jak tego nawet trochę nie rozumiem, czemu tak można i czemu to jest w ogóle akceptowalne, jak chodzą w tych kominiarkach, bo tak naprawdę co z tego, że to jest naprawdę bardzo okamerowane, monitorowane państwo, kraj, może nawet jedno z najbardziej w Europie, nie wiem jak na świecie, na świecie to wiadomo, Chiny i tak dalej, ale jest tutaj tyle kamer, ja się tutaj rozejrzę, nawet mój flat ma wszędzie dookoła kamery, tutaj jest pełno kamer, ale co z tego, co takie kamery pomogą, jak ci małolaci chodzą sobie w centrum miastach, w sklepach, nieważne gdzie, normalnie kominiarki i co im dadzą te kamery? I podchodzą, wyrywają. Ja widziałem takie filmiki też, jak podchodzą grupki małolatów i żądają od Ciebie telefonu albo jakiejś kosztowności, portfel i tak dalej. Nawet widziałem takie filmiki, że podchodzą właśnie z jakimiś kosami i tak dalej i każą Ci, że masz dać odcisk palca albo podać kod PIN, żeby mogli sobie tam, nie wiem, czy zakupy, czy coś robili, bo jak nie, no to wyłapiesz pod żebro i co z tego, że są te kamery, skoro mają te kominiarki. To jest w ogóle dla mnie coś nie do pomyślenia. Co prawda tutaj w Swansea już widziałem
W Walii ogólnie tak robią. Nie wiem, jak wygląda sytuacja w Anglii. Prawdopodobnie też tak jest, że są normalnie porozstawiane radiowozy z takimi kamerami i te kamery normalnie wyłapują Cię po oczach. Nie wiem jak to dokładnie działa, bo to niby ma pomagać znaleźć osoby, które są poszukiwane, a nie wiem, nie stawiają się do więzienia albo po prostu poszukiwane czy coś. I nie wiem, czy to najprawdopodobniej to musi być tak, że znajdzie tylko osoby te, które już mają zdjęcia na policji, no bo jak może wykryć, kto Ty jesteś po oczach, skoro w ogóle nie mają, no co, no zdjęcie z Facebooka wezmą, chociaż możliwe wszystko teraz to już naprawdę chyba wszystko możliwe. W sumie nawet nie wiem, muszę kiedyś przeczytać o tym, jak to działa, ale są właśnie powystawiane takie radiowozy z kamerami, że normalnie po oczach albo rejestrują wszystkie oczy, jak przechodzą ludzie i później skan twarzy mają, nie mam pojęcia, jak to działa. Są takie rzeczy, poczekaj Molusia, są takie rzeczy, no ale tak jak mówię, no w tych większych miastach angielskich dzieją się takie cuda, że to jest masakra. Też właśnie zależy, na jakiej dzielnicy by się mieszkało, bo ja się nieraz naprawdę ludziom nie dziwię, czy Polakom, jak gadają, że zjeżdżają do Polski, bo tu się czują niebezpiecznie i w ogóle skoro mieszkają na takich dzielnicach, gdzie, nie wiem, ja na przykład bym się bał tutaj usiąść z telefonem, bo zaraz by mi podeszło, nie wiem, 10 jakichś, kurczę, dzieci, bo już nawet na dzieci trzeba uważać, czy jakichś małolatów w kominiarkach lub nawet bez i nie wiem, i by mi pomachało jakimś sprzętem i kazali oddać telefon czy coś, no możesz być, tak jak kiedyś już mówiłem, mistrzem świata, nie wiem, w K1 czy coś, a na 10 kolesi ze sprzętem no nie ma siły, trzeba czasem sięgnąć po rozum do głowy i oddać kosztowność, a wyjść z tego całym. Więc nieraz się ludziom nie dziwię, że mówią, że nie czują się bezpiecznie, wracają do Polski w ogóle, bo wszystko zależy od dzielnicy, nie? Ja mam całe szczęście takie, że mieszkam na spokojnej dzielnicy, ale są ludzie, gdzie po prostu trafiają, gdzie są rzucani między, właśnie, albo nawet widziałem pełno takich filmików, że są całe dzielnice różnych narodowości, znaczy, że jedna narodowość przejęła całą dzielnicę i są to różnych państw, czy jakichś afrykańskich, czy jakichś azjatyckich i tak dalej, i nieraz co tam się dzieje, to jest masakra. Na ulicach jakieś tysiące czy tam setki ludzi, albo biją się w klaty, jakieś grille na środku ulic, no naprawdę, no i jakby mnie na przykład rzucili na taką dzielnicę, no to ja sam osobiście no nie dałbym rady tak mieszkać, no bo mieszkaj teraz wśród takich ludzi, skoro Ty masz inną kulturę, inaczej postrzegasz rzeczywistość, inne rzeczy są dla Ciebie normalne i tak dalej, więc ja osobiście nie mam co narzekać. Według mnie Walia jest spokojna, przede wszystkim jest piękna, ale jest spokojna. Też nawet ostatnio do mnie napisał, 2 dni temu chyba, napisał do mnie taki pan na TikToku, że widział mój film na YouTubie, na którym pokazuje ceny mieszkań w Walii i się pytał właśnie, jak wygląda temat bezpieczeństwa tutaj w Swansea w Walii, bo powiedział, że trochę go przekonał mój film, z czego się bardzo cieszę, ogólnie z tego miejsca Cię pozdrawiam, jak oglądasz. Tylko właśnie był zainteresowany, jak wygląda tutaj z bezpieczeństwem, bo on mieszka w Londynie i powiedział, że ma dosyć Londynu i mieszkania tam, bo tak jak mówię, no wszystko jest czarno na białym na tych filmikach. Wiadomo, że no, w centrum będzie inaczej, są też na pewno piękne dzielnice, spokojne dzielnice, ale mi się wydaje, że większość jest taka no, mniej bezpieczna. No, nie na darmo się o tym mówi w telewizji, w internecie i tak dalej. Szczerze mówiąc, ogólnie teraz tak też sobie pomyślałem, że w sumie tutaj czuję się bardziej bezpiecznie, niż jakbym miał na przykład, nie wiem, lecieć do Polski gdzieś na urlop czy coś, bo mi się wydaje, że tam więcej, kurczę, więcej, nie wiem, czy piją, czy coś, latają, szukają, kurczę, zaczepki, za tymi klubami też latają, kurczę, ganiają się po tych osiedlach. Tutaj tego nie ma. Też gadają, też ogólnie mnie rozwala, jak robię na przykład live'y na TikToku albo nagrywam filmiki,
to ludzie z Polski gadają, o, bo tutaj jest bardzo dużo tych przybyszy i tak dalej, niebezpiecznie. A tak naprawdę spójrzcie, co się dzieje w Polsce, bo ja też oczywiście mi wyskakują filmiki z Polski, gdzie jest, może nie, że plaga, ale bardzo dużo Gruzinów, Czeczenów, Ukraińców, bardzo dużo mi filmików, sami na pewno wiecie o tym, wyskakuje z różnych awantur. Mi się wydaje, że nieraz bardziej niebezpiecznie bym się czuł chodząc wieczorami gdzieś, nie wiem, po Warszawie, po Łodzi, po Krakowie, czy jakimś tam, nie wiem, innym mieście, niż jak sobie chodzę tutaj, naprawdę. Więc z mojej perspektywy Walia, Swansea i tak dalej, mi się wydaje, że są w miarę bezpieczne. Dużo też ludzi z angielskich miast się przeprowadza tutaj, raz właśnie, że przez rachunki, dwa, że no tutaj jest troszeczkę bezpieczniej. Nie wiem tak naprawdę czemu, czy w Anglii jakieś większe benefity im dają, czy nie mam pojęcia, o co w tym chodzi. Jest tutaj, tak jak mówiłem, ich też mnóstwo, ale nie na taką skalę. Może właśnie przez to, że nie ma tutaj tak wielkich miast, no bo Walia ma raptem 3 miliony ludzi, a niektóre miasta angielskie mają tyle ludzi, co tutaj cały kraj. Więc może też od tego to zależy. Ale tak na koniec, no co mogę powiedzieć? Ja mogę tutaj polecić Walię. Właśnie Walia jest bardzo piękna, spokojniejsza. Właśnie za niedługo jadę do Cardiff, tylko już dzisiaj tam nic nie będę nagrywał, bo taki sobie rodzinny wypadzik robimy. Chyba że coś się wydarzy, nie wiem, na centrum, to złapię telefon i coś nagram, ale wątpię. Bywam tam często i jeszcze nic tak nie widziałem. A podejrzewam, że wybrałbym się do Londynu czy gdzieś i daję sobie pół godziny na centrum i coś się dzieje, więc szczerze mówiąc polecam każdemu Walię, bo piękna, w miarę bezpieczna, tak jak powiedziałem. Good morning. Tak jak powiedziałem, zawsze trzeba mieć oczy dookoła głowy. Sam się też o tym przekonałem. Sam zostałem zaatakowany z młotka. Dostałem 2 razy i nie przez żadnego uchodźcę, nie przez żadnego kolorowego. Zostałem zaatakowany przez Walijczyka, więc nieważne, kogo masz dookoła do siebie, zawsze musisz być ostrożny. To by było na tyle tego vloga. Bardzo krótki, z wyjaśnieniem. A, jeszcze dostałem komentarz, chyba to był ten sam. Czy widzę różnicę w przeciągu tych 12 lat, jak tutaj mieszkam? Czy dużo się pozmieniało? Pozmieniało się dużo. Tak naprawdę jak wszędzie w całej Europie, bo spojrzeć, jak wyglądała cała Europa 12 lat temu, a jak wygląda teraz, co się działo 12 lat temu, a co się dzieje teraz, to mi się wydaje, że wszędzie się pozmieniało. Wszyscy dobrze wiemy, co jest tego przyczyną, między innymi co jest tego przyczyną, napływ tych różnych ludzi. Stała się nasza Europa bardziej niebezpieczna. Widzę, chodź Molusia, widzę to tutaj w UK, widzę to nawet właśnie w Swansea, chociaż nie ma tyle takich rzeczy, no ale się widuje częściej. Widzicie wy to w Polsce tak naprawdę, bo też widzę, że są różnego rodzaju ataki przez ludzi różnych narodowości. Nawet ja ogólnie pochodzę z Kutna. Ja widziałem, że w Kutnie też już coraz częściej się dzieją różne dziwne akcje. Ostatnio widziałem też, telewizja była, jak Kolumbijczyk chyba w centrum miasta w biały dzień zaatakował, zmasakrował kobietę. W szoku po prostu jestem. Tam widziałem, że robili wywiady z ludźmi, też mówią, że wieczorami się boją wychodzić na miasto, wieczorami boją się chodzić po parkach, więc mi się wydaje, że w całej Europie da się to zauważyć, że duża różnica jest w przeciągu tych 12 lat, jak ja tutaj siedzę, więc nieważne, gdzie mieszkasz tak naprawdę. Wszędzie się pozmieniało. Mam nadzieję, że wszystko, poczekaj Molusia, wszystko wróci do normy, że pozmienia się to wszystko, da się to odkręcić. Może nie tak, jak było na początku, bo już tej fali nie da się zatrzymać, ale mam nadzieję, że pozmieniają się trochę rządzący, pozmieniają się te reguły
jak to mówią, nadzieja umiera ostatnia. Mam nadzieję, że jakoś to się wszystko tak jakoś porobi, bo boję się naprawdę o przyszłość swojego dziecka, naszą przyszłość, wszystkich dookoła przyszłość, bo naprawdę żyjemy w takich czasach, że nieraz, nawet szczerze mogę powiedzieć, wychodzisz z domu i nie wiesz, czy z niego wrócisz, nie? Naprawdę. Jak nie rozjeżdżają samochodami, to atakują różnymi narzędziami. Masakra, tak jak... Nie mam czasu ogólnie, no bo muszę jechać do Cardiff, ale sami widzieliście na pewno w Belfaście, co się działo. Po prostu zwykłego przychodnia uchodźca złapał i wydłubał mu tam oko jedno, drugie jest nie do odratowania, pociął mu całą twarz, tam szyję i tak dalej, i tak dalej. Wychodzisz z domu, nie wiesz, czy wrócisz, nie? Są to naprawdę, mi się wydaje, że takie może nie aż tak okropne przypadki, ale takich przypadków, które zagrażają życiu albo po prostu, które kończą życie, w UK są na początku dziennym i może aż tak bardzo wszystkiego nie słychać, bo same wiadomości by było tylko o tym, a Molusia nie wierzę. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale usiadła mi przed twarzą i piarła, nie? I teraz to wącha, śmierdzi. Także na tym zakończę ten vlog, taki krótki. Jeśli jakieś macie pytania, albo byście chcieli, żebym o czymś opowiedział, czy coś powiedział, piszcie w komentarzach. Ja bardzo chętnie na nie odpowiem, albo powiem, pokażę. Niestety nie mam aż tak czasu, ani możliwości nagrywania. Będę chciał nagrywać te vlogi. Myślałem, że trochę częściej je będę mógł nagrywać, żeby poćwiczyć swoją przemowę. No ale nie jest tak łatwo, ale piszcie w komentarzach, co byście właśnie chcieli usłyszeć i tak dalej, i tak dalej. Ja w miarę moich możliwości będę się starał nagrywać coraz częściej. Dziękuję Wam, którzy do mnie piszą, że w miarę spoko się mnie słucha, żebym nagrywał dalej. Nie będę tutaj wymieniał, ale wiecie dokładnie, jeśli do mnie piszecie, to mówię to do Was. Wiecie, że to o Was chodzi. Więc zostawcie komentarz, zostawcie tą łapkę u góry, zostawcie subskrypcję, no i oglądajcie moje filmy do końca, bo jako młody youtuber, początkujący, bardzo, bardzo tego potrzebuję. Nie chce mi się tego gadać codziennie, bo normalnie to brzmi, jakbym żulił o to, no ale takie są realia. Nie będziesz miał łapek, nie będziesz miał komentarzy, będziecie wychodzili po 10, 20, 30% filmów, no to dużo trudniej mi będzie się rozrastać, że tak powiem. Także co? Do zobaczenia. Nie wiem, o czym nagram następny vlog, chyba że mi coś napiszecie, chyba że coś mi wpadnie do głowy i będę miał możliwość. No i wenę, bo oczywiście bardzo często mam możliwość, mam ten czas, ale nie mam weny. I wiem w głowie, że wyjdę i będę miał pustkę w głowie, więc nawet nie zaczynam. Mam nadzieję, że ta pustka mi się coraz mniej będzie, coraz rzadziej pokazywała, dlatego szlifuję, nagrywam. Możliwe, że ten odcinek będzie widział mój sąsiad. Wczoraj się mnie, pozdrawiam sąsiedzie, pytałeś, jak właśnie nazywa się mój kanał. Także jak coś pozdrawiam. No i co? I do zobaczenia, ja lecę do domu się ogarniać i lecimy do Cardiff. Siemano.